Cześć! W tym filmie pokażę Tobie przykład źle zamontowanej wkładki bębenkowej, która wystaje ponad 3 mm od szyldu drzwi. Tak zamontowana wkładka bębenkowa jest bardzo prosta do obejścia przez złodzieja. Tutaj mamy dokładnie taką samą wkładkę bębenkową. Spójrz na środek tej wkładki, tam gdzie jest gwint na śrubę mocującą do zamka. Tutaj jest bardzo mało materiału, czyli jest to słabe ogniwo tej wkładki. Wystarczy za pomocą np. klucza nastawnego wyłamać wkładkę na boki lub od góry na dół. Tutaj mamy przykładową wkładkę bębenkową, która została wyłamana. Jeżeli masz znajomych, przyjaciół, rodzinę, którzy mają tak zamontowaną wkładkę bębenkową, pokaż im ten film, aby mogli jak najszybciej wymienić wkładkę bębenkową na odpowiedni rozmiar. Wkładkę bębenkową możemy otworzyć, zamknąć za pomocą zwykłego klucza lub na przykład klucza nastawnego. Wyłamiemy teraz wkładkę bębenkową na bok za pomocą klucza nastawnego. Wystarczy dopasować, szarpnąć i gotowe. Są na rynku do kupienia specjalne wkładki bębenkowe odporne na takie wyłamania. Jednak podstawą jest zawsze montaż zgodnie z instrukcją obsługi. Wkładka nie może wystawać więcej niż 2 do 3 mm od szyldu drzwi. We wnętrzu, jak widzicie, jest tutaj zabierak, czyli element, który kręci się dookoła i otwiera lub zamyka zamek. Wystarczy wysunąć zabierak . Nałożyć na przykład na cieńkopis i bez problemu będziemy mogli otworzyć zamek w naszych drzwiach. Można użyć na przykład zgiętego gwoździa lub też innego narzędzia. Tym filmem chcę Was ostrzec przed potencjalnym zagrożeniem. Zawsze stosuj się do instrukcji montażu. Najlepiej, aby wkładka była równa z czołem drzwi lub szyldu, przez co nie da się jej chwycić za pomocą klucza nastawnego. Ewentualnie niech wystaje, ale maksymalnie do 3 mm od szyldu drzwi. To też uniemożliwi jej dokładne chwycenie. Dziękuję Wam za uwagę. Pokażcie ten film wszystkim tym, którzy mają źle zamontowane wkładki bębenkowe. Zawsze trzeba dobrać wkładkę dokładnie do swoich drzwi, czyli ustalić długość wewnętrzną i zewnętrzną. Cześć!